Cześć, witajcie na kanale Sportowe Testy. Sprawdziliśmy dla Was działanie najmocniejszego modelu marki Polar. Jest to trzecia generacja modelu Vantage. Polar to jedna z bardziej znaczących marek sportowych zegarków. Pionier wielu rozwiązań stosowanych dziś powszechnie w tego typu sprzętach. Nie wiem, czy wiedzieliście lub pamiętacie, że Polar pierwszy wprowadził na rynek monitor tętna dla sportowców. Były to jeszcze lata 90. ubiegłego stulecia. Na początku lat 2000 również pierwsi wypuścili aplikacje i szereg innych rozwiązań, które później kopiowali inni producenci. Dlatego cieszymy się, że możemy pokazać, jakie możliwości ma obecnie Polar. I to pokazać na najlepszym i najbardziej zaawansowanym sprzęcie, jaki do tej pory wypuścił. Chodzi o model Vantage V3. To, że jest to pierwszy film o Polarze na naszym kanale, nie oznacza, że tej marki nie znaliśmy wcześniej i nie mieliśmy z nią styczności. Wręcz przeciwnie, mamy do niej duży sentyment. Moim pierwszym zegarkiem sportowym, jaki miałem już wiele lat temu, był właśnie Polar, model RS300X. Było to już pewnie dobre 15 lat temu. Zachowałem go sobie na pamiątkę i działa dalej. Inna technologia, inny świat, ale wtedy był to dobry kompan treningowy. Z bardziej współczesnych modeli, choć już nie najświeższych, to znamy i użytkujemy okazjonalnie model Vantage V pierwszej generacji. Do niego trochę nawiążemy, omawiając najnowszego Polara, który jest trzecią odsłoną tej serii. Ale wystarczy tej historii. Przejdźmy do współczesności. Model Vantage V3 jest w pewnym sensie przełomowy dla Polara. Po raz pierwszy pojawiły się mapy, zastosowano nowe bioczujniki, które dają nowe możliwości analizy treningu. Jest też dwuzakresowy GPS, co niebagatelnie poprawia rysowanie śladu i mierzenie tempa biegu w czasie rzeczywistym. Zobaczmy więc, jak Vantage V3 wypada i co potrafi. Testowaliśmy go przez ostatnie kilka tygodni, podczas biegania, na rowerze i w pływaniu. Pełne spektrum. I na tych testach się nie kończy. Będziemy sprawdzali inne, bardziej zaawansowane funkcje Polara, na które potrzeba czasu, takie jak choćby plany treningowe. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych filmów, zasubskrybujcie nasz kanał. Zacznijmy od wyglądu zegarka. Vantage V3 jest zegarkiem zgrabnym, ale nie małym. W stosunku do swojego poprzednika nieco zmężniał. Zobaczcie, jak wygląda w porównaniu do modelu V1 oraz Suunto Race i Garmin Fenix 7X. Nie należy do grupy największych zegarków, ale mikrusem też nie jest. Ekran również zwiększył się i wynosi teraz 1,39 cala versus 1,2 Vantage V2. W stosunku do poprzednika zmieniło się jeszcze dużo rzeczy. Z tych najważniejszych to szybszy procesor, więcej pamięci, wodoszczelność, temperatura pracy, pojemność baterii, bioczujniki. Jednym słowem, to zupełnie nowy sprzęt. Wygląd jest inny, podzespoły są inne i działanie jest inne. Z podobnych rzeczy to układ przycisków pozostał taki sam. W dużej mierze interfejs jest podobny i sposób poruszania się po nim również. Zegarek obsługujemy przyciskami i ekranem dotykowym, który podczas aktywności jest automatycznie wyłączany. W poruszaniu się po menu dotykiem przeszkadzała nam jedna rzecz. Nie można cofnąć się w menu. To znaczy, czasem można, a czasem nie. W ustawieniach, w wyborze niektórych opcji menu możemy się cofnąć dotykiem, a w aktywności albo w widgetach już nie. Ten brak konsekwencji trochę uprzykrza korzystanie z zegarka. Mamy nadzieję, że kiedyś zostanie to poprawione aktualizacją softu. Jeśli chodzi o responsywność ekranu dotykowego, to działa jak wściekły. Szybkość jego działania jest imponująca. Widać, że nowy procesor spełnia swoje zadanie. Dodatkowo ekran bardzo dobrze działa, nawet jak jest mokry. Zanim przejdziemy do dokładności kluczowych parametrów zegarków sportowych jak GPS czy tętno, chcielibyśmy się skupić chwilę na funkcjach Polara, które wyróżniają tę markę od innych zegarków sportowych. Jest to podejście do trenowania i regeneracji. Mamy wrażenie, że Polar podchodzi do tych kwestii holistycznie i bardzo metodycznie. W tej recenzji wspomnimy o tym pokrótce, ale na pewno poświęcimy temu oddzielny materiał, bo na to zasługuje. Jeśli ktoś chce trenować bardziej świadomie, kontrolować postępy, ale jednocześnie nie przesadzić, nie przetrenować się, w Polarze ma dostępne narzędzia, które mu w tym pomogą. To jest szczególnie ważne dla osób trenujących amatorsko, które często trenują za mocno, nie dbają o właściwą regenerację i przez to są narażone na kontuzje czy brak postępów. Po pierwsze, w Polarze mamy dostęp do wskazówek treningowych FitSpark, które są dostosowywane do naszej aktualnej kondycji. Propozycja treningów na dany dzień jest czymś idealnym dla szerokiej grupy odbiorców, która nie posiada ściśle określonych celów sportowych.
Pozwala na zróżnicowanie bodźców treningowych przy jednoczesnym zapobieganiu zbyt intensywnych treningów następujących po sobie. Bardzo łatwo możemy z tego skorzystać. Na dany dzień zwykle otrzymujemy kilka opcji do wyboru, więc dodatkowo możemy sobie wybrać z nich coś, na co mamy akurat ochotę. Jeśli z kolei mamy określony cel na horyzoncie, np. start w konkretnym biegu lub zawodach, możemy skorzystać z opcji Running Program, gdzie ustalamy cel i datę i otrzymujemy spersonalizowany plan treningowy, który dostosowuje się do naszej dyspozycji. Testowaliśmy już podobne rozwiązanie od Garmina i z chęcią porównamy podejście obu firm do zindywidualizowanych programów. Za jakiś czas pokażemy Wam, jak to wyszło, więc jeśli jesteście tym zainteresowani, zasubskrybujcie nasz kanał, żeby tego nie przegapić. Mamy część treningową, ale w Polarze to nie wszystko. Regeneracja to zagadnienie, które jest równie ważne i tutaj mamy do dyspozycji szereg funkcji, które pomagają nam o nią dbać. Podstawowa, która szybko nam powie, jak jesteśmy zregenerowani, to Nightly Recharge. Wskaźnik, który bierze pod uwagę sporo wartości. Po pierwsze, jakość snu, po drugie, aktywność autonomicznego układu nerwowego, czyli AUN. Przetestowaliśmy, jak to działa i to naprawdę było pomocne w codziennym trenowaniu. Po ciężkim treningu wskaźnik AUN kolejnej nocy zwykle spadał poniżej zera i pokazywał, że dana aktywność była wymagająca. Podczas przeziębienia również wskaźnik to automatycznie odnotował i dodatkowo inny parametr, temperatura skóry w nocy, to potwierdziła. Mogłoby się wydawać, że takie informacje w zegarku są zbędne, bo przecież sami wiemy, jakie mamy samopoczucie danego dnia. Ale tutaj możemy to zweryfikować dodatkowo w danych i uniknąć przez to zbyt intensywnego trenowania, co wcale nie jest takie oczywiste dla sporej grupy trenującej. Z pewnością będziemy dalej badać działanie AUN, a wyniki zaprezentujemy w kolejnych materiałach. Pokażemy również testy, jakie są dostępne w Polarze i co one potrafią. W zakresie regeneracji naprawdę nie mają sobie równych. Dokładność pomiaru GPS to jedna z najważniejszych funkcjonalności zegarków sportowych. W modelu Vantage V3 po raz pierwszy mamy zastosowaną podwójną częstotliwość modułu. Widać w naszych testach, że znacznie poprawia ona dokładność rysowanego śladu. Zobaczcie na pierwszy bieg. Odbył się głównie w zabudowie miejskiej, miejscami pośród wysokich bloków. Ślad jest bardzo poprawnie odwzorowany. W większości nie odstaje od rzeczywistego na większą odległość niż 1 metr. Czasem zdarza się, że zegarek skraca prawdziwy dystans, zwłaszcza w miejscach, gdzie kierunek biegu był dynamicznie zmieniany na małej przestrzeni. Istotne jest to, że nie było żadnych większych anomalii, co przełożyło się na dokładny pomiar dystansu. Dystans rzeczywisty to 9,1 km, a Polar wskazał wynik 9 km. W tym teście sprawdziliśmy również pierwszy model tej serii, czyli Vantage V. Chcieliśmy porównać technologie odległe od siebie o blisko 4 lata i sprawdzić, na ile dwuzakresowość wpływa na poprawę pomiarów. Różnice są kolosalne, spójrzcie. W starszym modelu ślad jest dużo bardziej niedokładny, poszarpany, ma dziwne odbicia od ścieżki biegu, miejscami ślad odbiegał o wiele metrów od śladu rzeczywistego. Wpływ wielozakresowości na progres Polara w tym aspekcie wydaje się być niepodważalny. W drugim biegu podnieśliśmy poprzeczkę i ruszyliśmy do ciasnych uliczek warszawskiej Starówki. Przestrzenie miejskie są jednymi z najtrudniejszych wyzwań dla zegarków i faktycznie w niektórych miejscach można zauważyć mniejszą precyzję. Jednakże w większości zapis był bardzo poprawny, jak na przykład pętla ścieżki rowerowej, trasa Mostu Świętokrzyskiego czy wąska uliczka w ścisłym centrum Warszawy. Dobry wynik potwierdza dystans całkowity. Polar zawyżył wynik tylko o 0,2 km na dystansie niemal 15 km. Test nadgarstkowego pomiaru tętna wykonaliśmy standardowo podczas biegów spokojnych oraz interwałowych. Wykonały je 2 osoby o różnych tętnach maksymalnych. Polar to pierwsza marka na świecie, która wprowadziła bezprzewodowy pulsometr. Dodatkowo wielu zawodowych sportowców korzysta z rozwiązań Polara, zarówno zegarków, jak i z pasów na klatkę piersiową, dlatego mieliśmy przed testem duże oczekiwania. Pierwszy bieg spokojny, pierwszy tester. Widzimy lekkie wahania na początku biegu i lekkie opóźnienie przy starcie. Po minucie i 40 sekundach wskazania zegarka są niemal identyczne z faktycznym tętnem. Na ponad 30-minutowym biegu zegarek w 86% czasu trzymał się w zakresie do 2 uderzeń serca na minutę. Średnie tętno z paska to 139,7, z zegarka 139,3, a więc niemal identycznie. Drugi bieg to interwał. Klasycznie początek delikatnie odstaje, ale nie jest źle. 2 pierwsze interwały mają minimalne niedokładności. Pozostałe 3 są odwzorowane bardzo precyzyjnie. Średnie tętno na pasie to 148,5, na zegarku 147,7. Bardzo ważne jest, że dobijał do najwyższych wartości w każdym interwale.
Dokładność do 2 uderzeń tętna jest na poziomie 60%. W tym teście porównaliśmy również model Vantage V. Przewaga nowego modelu jest ogromna. Kolejny bieg to bieg spokojny drugiego testera. Wystąpiło minimalne opóźnienie na starcie. Później jest już wyłącznie bardzo dobrze. Ślady niemal się pokrywają. Na końcówce biegu to pas napiersiowy zaliczył jakąś anomalię. Potwierdzają to analizy danych. Średnia z pasa 140,9, z zegarka 140,6. Dokładność pomiaru do 2 uderzeń serca na minutę to 94%. To jest świetny wynik. Ostatni test to interwał drugiego testera. Widzimy lekkie opóźnienie na starcie, a następnie bardzo precyzyjnie odwzorowanie wszystkich interwałów. Średnie tętno na pasie 143,2, a na zegarku 142,8. Tętno maksymalne wskazał idealnie na poziomie 172 uderzeń. Dokładność do 2 uderzeń serca na poziomie 78%. Wynik bardzo precyzyjny jak na interwał. Rzućmy okiem na pomiar poprzednika. Widzimy, że pomiar jest zdecydowanie gorszy. Podsumowując, Polar osiągnął bardzo dobre rezultaty w naszym teście. Wyliczyliśmy wskaźnik z 4 różnych biegów i uzyskaliśmy rezultat 8,8 w skali 10-stopniowej. Jest to drugi najwyższy wynik ze wszystkich zegarków, jakie do tej pory testowaliśmy. Pomiary te potwierdzają, że na przestrzeni 4 lat technologia nadgarstkowego pomiaru tętna poszła bardzo mocno do przodu i można z niej korzystać nie tylko w spokojnych wybieganiach, ale także w biegach o dużo wyższej intensywności. Przy ekranie AMOLEDowym zawsze pojawia się pytanie, a jak z wytrzymałością baterii? Co ile trzeba go ładować? W przypadku Polara przetestowaliśmy baterie w różnych konfiguracjach. Pierwsze testy przeprowadziliśmy przy następujących ustawieniach. Przy takich ustawieniach średnio w ciągu doby ubywało 7% baterii. Idąc dalej, kiedy w tych parametrach włączymy Always on Display i funkcję Unieś nadgarstek, aby obudzić, średnie dobowe zużycie baterii wzrasta do 17%. Dodając do tego włączone powiadomienia z telefonu, zużycie dobowe wzrasta o kolejne 5 punktów procentowych i wynosi średnio 22%. Każdy z tych wariantów testowaliśmy przez kilka dni i faktycznie średnie dobowe zużycie się powtarzało. Dodając do tego aktywność na GPS, przy największej dokładności musimy dołożyć zużycie dodatkowo po około 2% na każdą godzinę aktywności, a aktywność z włączoną nawigacją to wzrost zużycia do 7%. Podsumowując, w zależności od ustawień zegarka będziemy musieli ładować co kilka lub nawet kilkanaście dni. Wynik jak najbardziej akceptowalny. Dodatkowo warto wspomnieć, że Polar ma w Vantage V3 chyba najbardziej wygodny kabel do ładowania. Ma mocny magnes i nie odczepi się przypadkowo, jak się dzieje to notorycznie np. w Suunto Race. Ładnie przylega do zegarka i nie odstaje jak w Garminach. Plus za ten design i funkcjonalność. Przejdźmy do innych nowości w zegarkach Polar. Map. Mapy dla naszego regionu są w zegarku zainstalowane. Jednak gdybyśmy chcieli dograć sobie inne obszary, możemy to dość łatwo zrobić na platformie Flow, zaznaczając obszar na mapie i przenieść go do zegarka. Na razie brakuje też podczas treningu, kiedy nie korzystamy z nawigacji, śladu pokazanego na mapie. Mamy nadzieję, że kiedyś się tam znajdzie, bo z doświadczenia wiemy, że może być przydatny. Przetestowaliśmy też, jak działa nawigacja. Wyrysowanie trasy lub wgranie trasy stworzonej przez kogoś innego możemy sprawnie przeprowadzić z wykorzystaniem platformy Commute, z którą Polar współpracuje. Możemy ją zsynchronizować z platformą Flow i wgrywać trasy, które później użyjemy do nawigacji. Samą nawigację uruchamiamy w prosty sposób. Przy aktywności wchodzimy w ustawienia, klikamy trasy i wybieramy wcześniej wgrane kursy. Dodatkowo, jeśli korzystamy z nawigacji podczas jazdy rowerem i zegarek mamy na kierownicy, możemy ustawić zegarek zawsze włączony, żeby nam się nie wygaszał automatycznie. Same wskazówki nawigacyjne są prezentowane bardzo precyzyjnie i czytelnie u dołu mapy. Mapa też jest bardzo przejrzysta. Trasa już przebyta jest oznaczona innym kolorem niż ta, która dopiero przed nami. Przycisk Lab, prawy środkowy, uaktywnia opcję ekranu nawigacyjnego. Możemy tam zmienić jej skalę. Dopiero po uaktywnieniu zmiany skali, opcja panorama i powiększenie, aktywuje się dotyk na mapie i możemy ją przesuwać, ale nie powiększać, bo to możemy robić tylko przyciskami. Na początku przeszkadzało nam to, że nie można od razu na ekranie mapy przesuwać jej, ale można do tego przywyknąć. Czy w funkcji nawigacji można coś jeszcze poprawić? Jest kilka rzeczy. Pierwsza to w przypadku zboczenia z trasy pojawia się komunikat i sygnał dźwiękowy.
Jednak jeśli nie wrócimy na trasę, zegarek nie przelicza jej, nie wytycza innej alternatywnej trasy. A mógł. Na mapie brak też etykiet. Nie potrzeba ich tam dużo, ale szczególnie na nieznanej trasie przydałoby się nazwy miejscowości lub inne punkty orientacyjne. Ale poza tym funkcjonalność nawigacji jest bardzo dobra. O treningu rowerowym jeszcze jedna uwaga, o której warto pamiętać przed rozpoczęciem jazdy. W aplikacji wyedytujcie aktywność kolarstwo i wyłączcie koniecznie opcję stuknięcie, zapisz okrążenie. Domyślnie jest ona włączona, a powoduje włączenie lapa przy każdym większym wyboju, krawężniku lub dołku. Jeszcze kilka słów o możliwościach Polara podczas pływania. Kiedy go testowaliśmy, nie zaobserwowaliśmy problemów ze zliczaniem długości basenu. Co do tętna, to wypadło średnio, podobnie jak w większości zegarków sportowych. Warto tutaj wspomnieć, że Polar ma dodatkowy czujnik VeritySense, który jest chyba najwygodniejszym sposobem pomiaru tętna podczas pływania. Montujemy go na okularkach przy skroni i jest o niebo wygodniejszy w użyciu niż pas piersiowy. Rozpoznawanie stylów też idzie mu naprawdę dobrze. Co tutaj warto jeszcze wspomnieć, to sposób prezentacji wykresów tętna w aplikacji. Nie dotyczy to tylko pływania, innych dyscyplin również. Polar jako jedyny zestawia tętno ze strefami tętna. Inni producenci podają te parametry oddzielnie. Wydaje się nic wielkiego, ale wbrew pozorom analiza tych dwóch parametrów łącznie może nam więcej powiedzieć o jakości treningu. Możemy dokładnie sprawdzić, w którym miejscu i przez jaki czas w jakiej strefie byliśmy. Pozwala nam to łatwiej ocenić jakość naszego treningu, szczególnie przy bardziej wymagających jednostkach. Jeszcze na koniec kilka funkcji Polara, o których warto wspomnieć, które przypadły nam do gustu lub były dla nas nieintuicyjne. Powiadomienia głosowe w telefonie lub słuchawkach. W aplikacji możemy zdefiniować sobie, co w tych powiadomieniach powinno się znaleźć. Sesja została zakończona. Pokonano 4,77 km w czasie 28 minut i 50 sekund. Bardzo dobrze to działa i może być przydatne przy bardziej skomplikowanych i wymagających treningach. Wyłączanie opcji wybudzania ekranu gestem nie jest łatwe do znalezienia. Nie ma go w menu wprost, tylko musimy włączyć funkcję okresowe wyłączanie powiadomień. Naszym zdaniem to niepotrzebne utrudnienie. Kiedy z kolei wykonujemy trening siłowy lub obwodowy, możemy uaktywnić opcję optymalizacji przerw na podstawie tętna. Zegarek wtedy podpowiada nam, ile powinna trwać przerwa pomiędzy ćwiczeniami. Kiedy tętno spadnie, otrzymamy komunikat o rozpoczęciu wysiłku. Dobra funkcja dla osób mniej doświadczonych, pomagająca zwiększyć efektywność treningową. To oczywiście nie wszystko, co Polar Vantage V3 ma do zaoferowania. Dbając jednak o przyzwoitość długości tej recenzji, postawimy tu kropkę. Z pewnością w kolejnych filmach pokażemy inne rzeczy, które kryje w sobie Polar. Jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj nasz kanał. A jeśli informacje tutaj przedstawione są dla Ciebie pomocne i wartościowe, możesz dać nam znać o tym w komentarzach lub postawić kawę klikając w link w opisie filmu. Pora na podsumowanie. Jak zatem wypada najnowszy Polar? Jest to przemyślane nie tylko urządzenie, ale również cała filozofia treningu, którą Polar przekazuje swoim użytkownikom. Dzięki modelowi Vantage V3 możecie trenować efektywnie i mądrze, dbając przy tym o właściwą regenerację. I to niezależnie, czy jesteście początkującymi sportowcami, czy profesjonalistami. Wskaźniki są na najwyższym poziomie. Ślad GPS rysuje bardzo dobrze, dokładność nadgarstkowego poziomu tętna jest topowa na rynku. Mapy i funkcje nawigacyjne są bardzo przydatne. Czas pracy na jednym ładowaniu poprawny jak na zegarek z ekranem AMOLEDowym. Drobne niedociągnięcia w sposobie obsługi na pewno wymagają poprawy, podobnie jak ślad na mapie podczas treningu, którego obecnie nie ma. Jednak ogólne wrażenie mamy pozytywne. Brawo Polar!